Dzień dobry! Na moim kanale pojawiły się już omówienia komiksów polskiego wydawnictwa Scream Comics, Terminator Nawałnica oraz Predator Betonowa dżungla, które stanowiły sequele znanych chyba wszystkim filmów. Teraz przyszedł czas na kolejny komiks z tej pięknie wydanej serii, Obcy. Tego komiksu nie kupiłem już na Warsaw Comic Con jak innych, ponieważ nie było go już w ofercie. Sprzedawca uświadomił mnie, że Czarny Obcy w języku polskim wysprzedał się już wśród fanów. Nie jest możliwe dotarcie do niego, a jeżeli już ktoś sprzedaje, to po dużo wyższej cenie. Nie byłbym sobą, jak nie szukałbym, nie pisał do wydawców, nie wertował internetu, aż... Polskim wydaniem komiksu zajęła się firma Scream Comics w listopadzie 2017 roku. Kolor czarny nie tylko przypomina kolor słynnego Obcego, ale także podkreśla czarno-białe rysunki zawarte wewnątrz książki. Brzegi kartek również pokrywa czarna farba, co łączy komiks z innymi z tej serii. Książka zawiera wstęp scenarzysty Marka Verheidena, w którym opisuje, jak pod koniec lat 80. ubiegłego wieku dostał telefon od wydawcy z informacją, że wypuszczą komiks z kontynuacją filmowego Obcego. Pisarz od razu zgłosił swoją kandydaturę, powtarzając ja. Niewątpliwie kochał obydwie części Obcego i pomimo, że był początkującym pisarzem, był odpowiednią osobą do pracy nad scenariuszem. Ponadto w komiksie znajdziemy główną historię nazwaną w spisie treści Początek, na którą składają się wydania serii Obcy z lat 1988 i 1989. Na koniec mamy krótką historię Szczęściarz, oryginalnie opublikowaną w 1996 roku oraz posłowie Marka Nelsona, odpowiedzialnego za rysunki. Warto zaznaczyć, że oryginalna historia wydana była bez koloru, co zachował wydawca w prezentowanej książce. Jako że dodatkowe historie, które znalazły się w komiksie, były w kolorze, tutaj zostały sprowadzone do czerni i bieli. Akcja opowiadania Początek rozgrywa się po wydarzeniach z filmu Obcy – Decydujące starcie Jamesa Camerona z 1986 roku, a także zachowuje zbieżność z filmem Obcy – Ósmy pasażer Nostromo Ridleya Scotta z 1979 roku. Historia stanowi sequel tych dwóch filmów. Mark Verheiden ze względów handlowych nie mógł wykorzystać postaci Ripley, więc skupił się na reszcie bohaterów, którzy przeżyli starcie w drugim Obcym Camerona. Już na samym początku poznajemy trudne losy Newt, dziewczynki, która jako jedyna ocalała na planecie LV-426, zwanej także Acheron, gdzie rozbił się statek z jajami ksenomorfów, o czym dowiedzieliśmy się z części pierwszej Obcy – Ósmy pasażer Nostromo. W części drugiej planeta została skolonizowana przez kilkadziesiąt rodzin, a obcy zrobili swoje. Dziewczynka widziała śmierć swoich rodziców, co odbiło się na jej psychice w późniejszym życiu, jak ukazuje komiks. Poznajemy także losy Hicksa, żołnierza, który przeżył starcie z obcymi podczas misji ratunkowej na planecie Acheron. Pod koniec filmu Obcy – Decydujące starcie bohater zabija jednego ksenomorfa i kwas uszkadza mu twarz. W komiksie widzimy tego skutki i dodatkowo mierzy się on z pogardą ze strony innych żołnierzy, gdyż ci myślą, że jest on zarażony. Podobnie jak Newt, Hicks miewa sny z obcym w roli głównej. Niewątpliwie scenarzysta skupił się na psychologii postaci po strasznych wydarzeniach w ich życiu. Newt wyraźnie potrzebuje terapii. W swoich sennych wizjach cofa się do momentu narodzin. Przywołuje wspomnienia rodziców, a kosmos kojarzy się jej z piekłem. Hicks jest starszy, więc lepiej to znosi, ale wyraźnie nie radzi sobie z odrzuceniem przez żołnierzy, z którymi pracuje. Jest obgadywany za plecami, a nawet przypisuje mu się wymordowanie swojej załogi podczas misji na planecie LV-426. Popada w alkohol i łatwe relacje damsko-męskie. Taki portret psychologiczny postaci prowadzi tylko do jednego – ponownego zmierzenia się z obcymi na ich rdzennej planecie, bo oto została ona odnaleziona. Hicks i Newt lecą stawić czoło obcym, aby pokonać swoje wewnętrzne demony. Wątek męczących snów po przeżyciach na statku Nostromo zawarty był w drugim Obcym Camerona. Jednak był prawie niezauważalny i nierozwijany. Ripley dostaje propozycję polecieć wraz z zespołem żołnierzy na planetę LV-426, gdzie prawdopodobnie rozwijają się obcy, ale odmawia. Nie chce wchodzić w takie niebezpieczeństwo.
Kiedy koszmary związane z ksenomorfem nie dają jej spokoju, zgadza się. Wie, że zmierzenie się z obcym w zaproponowanej misji może przynieść jej wewnętrzny spokój. Jak wspomniałem, postać Ripley nie została wykorzystana w komiksowej fabule. We wstępie Mark Verheiden nie pisze wprost dlaczego, ale prawdopodobnie wydawcy chcieli ograniczyć możliwe problemy związane z wykorzystaniem tej bohaterki. Wzmianka o niej pojawia się w jednym miejscu. Nie jest powiedziane, jak skończyła, ale z przekazu obrazu i wypowiedzi możemy domyślać się, że również dopadły ją problemy psychologiczne i prawdopodobnie przebywa na poważnej terapii. W komiksie jest naprawdę wiele wątków. Osobiście polecam przeczytać go 2 razy i najlepiej jednym tchem, żeby nie tracić rachuby. Do najciekawszych należą badania obcego oraz przeprowadzane eksperymenty, aby pojąć siłę tej istoty i móc wykorzystać ją w ludzkim świecie. W pierwszym obcym mamy zainteresowanie władzy nowym gatunkiem, a także podziw go jako doskonałej formy życia. To organizm doskonały. Jego perfekcyjności w budowie dorównuje jedynie wrodzona dzikość. Podziwiasz go. W drugiej części obcego widzimy zaślepienie pieniędzmi, które prowadzi jednego z bohaterów do decyzji o zabiciu ludzi, aby chronić ksenomorfa. He figured that he could get an alien back through quarantine if one of us was impregnated, whatever you call it, and then frozen for the trip home. Nobody would know about the embryos we were carrying. Me and Newt. Wait a minute now, we don't know. Yes, the only way he could do it is if he sabotaged certain freezers on the way home, namely yours. Then he could jettison the bodies and make up any story he liked. W komiksie te aspekty zostają mocno rozwinięte. Mamy nie tylko podziw obcego organizmu jako formy doskonałej, od której ludzie mogą się uczyć, ale także kult obcego jako Mesjasza. Ksenomorf staje się czymś lepszym od człowieka na tyle, że urasta do miana Boga. Kogoś, kto poprowadzi lud ku nowemu. Bardzo ciekawe jest sięgnięcie przez scenarzystę do postaci, którą filmowy widz będzie kojarzył z pierwszej części Obcego. Jest to postać ze statku kosmicznego, który rozbił się na planecie Acheron. Stamtąd nadawany był sygnał SOS, który dotarł do statku Nostromo. Załoga poleciała to zbadać. Tam napotkali pewną dziwną postać, która wyglądała na martwą od dłuższego czasu. W filmie pokazywanie jej trwa naprawdę krótko. Reżyser Ridley Scott wyraźnie nie zajmuje się tą postacią w swoim filmie z 1979 roku. Wprowadzenie jej do filmu służy pokazaniu, że statek nie należy do rodzaju ludzkiego i coś zaatakowało go. Coś, co prawdopodobnie przyczyniło się do śmierci dziwnego osobnika i katastrofy statku. Mamy bardzo mało ujęć głowy postaci, ale jedyne co zapada w pamięć to swego rodzaju trąba wystająca z twarzy. W komiksie ta postać nie tylko została wprowadzona, ale także zapoznano czytelnika z jej historią i zasadami funkcjonowania. Scenarzysta Mark Verheiden we wstępie książki wspomina, jak musiał wiele sobie dopowiedzieć, aby takie elementy rozwinąć do miana wątków. Trzeba przyznać, że rysunki bardzo starannie odzwierciedlają filmowe elementy. Mamy rozbity statek kosmiczny nadający sygnał SOS, a także obco martwą postać przypominającą słonia. Na koniec warto wspomnieć, na ile różne były wizje scenarzysty komiksu i filmu Prometeusz z 2012 roku, wyreżyserowanego przez Ridleya Scotta i stanowiącego prequel pierwszego Obcego z 1979. Mark Verheiden we wstępie pisze, jak odmienną wizję postaci z trąbą miał on w stosunku do twórców Prometeusza. W filmie okazało się, że jest to maska. Komiks zaś ukazuje żyjącą postać z trąbą. Także inne były pomysły na postaci Hicksa i Newt, którzy w komiksie żyli w bólu po tym, co przeżyli, natomiast w filmie Obcy 3 z 1992 roku już na początku zostaje powiedziane, że nie przeżyli w stanie hibernacji, kiedy ich statek rozbił się na planecie z zakładem karnym. Ja cieszę się, że udało mi się zdobyć polskie wydanie tego komiksu, a Was zachęcam do konwersacji pod tym filmem na temat postaci Obcego, filmów z jego udziałem, a także samego komiksu. Chciałbym porozmawiać z Wami na te tematy i pamiętajcie, jeśli materiał Wam się podobał, to łapką w górę i komentarzem wspieracie moją pracę. Ja, korzystając z okazji, chciałbym życzyć Wam wesołych świąt, ale przede wszystkim spokojnego oglądania Kevina w święta Bożego Narodzenia.